Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy złoty umacnia się na dłużej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Czy złoty umacnia się na dłużej? Ponieważ trwa sesja bardzo ważna na rynku krajowych aktywów i prawdopodobnie zostaną przeniesione sygnały bardzo wyraźnego umocnienia krajowej waluty, zachęcającego do polskich aktywów na sesję, podczas której w pełen sposób były handlowane polskie aktywa w Londynie, to warto się zastanowić, czy złoty umacnia się na dłużej. Zobaczmy, co się dzieje w krótkoterminowej perspektywie. Widzimy, że euro-złoty złamał poziom 4,80, ale najważniejsze jest, że równolegle dolar-złoty złamał poziom 4,80. Te poziomy są naprawdę kluczowe w krótkim terminie i w przypadku euro-złotego sygnalizują, że możemy spaść nawet w rejon 4,65, 4,70, a dolar-złoty może spaść w okolice 4,60, czyli ponad 20-figurowa tendencja spadkowa może być wkrótce przed nami i oczywiście taka aprecjacja będzie miała także swoje odzwierciedlenie na różnych innych klasach aktywów. No ale należy sobie cały czas zadawać pytanie, czy to czasem nie jest jakaś pułapka, czy złoty umacnia się faktycznie na dłużej, czy będziemy świadkami naprawdę jakiejś większej korekty ku aprecjacji krajowej waluty. Chciałbym także porównać na następnym wykresie, jak zachowuje się euro-złoty, euro-węgierski forint i euro-czeska korona. I w tym wypadku widzimy, że praktycznie nie ma jakiejś rozbieżności w zachowaniu złotego względem najważniejszych naszych tutaj walut sąsiednich. Natomiast kiedy zobaczymy ten sam wykres, tylko że dla dolar złotego, dolar do czeskiej korony, dolar do węgierskiego forinta i dolar do południowoafrykańskiego randa, to w takiej sytuacji widzimy, że te waluty poruszają się praktycznie tak samo. I tutaj ewenementem jest pewnego rodzaju anomalią to, co się dzieje na południowoafrykańskim randzie. Natomiast kiedy zobaczymy faktycznie, jak tu się rynek zachowuje, to widzimy, że aprecjacja albo osłabienie występują w tym samym czasie. Wniosek jest taki, że czynniki lokalne, takie krajowe, wypowiedzi bankierów centralnych, innych ekonomistów, jakieś tutaj narzuty informacyjne nie mają większego znaczenia, przełożenia na to, co się dzieje na krajowej walucie. Ona podlega innym tendencjom. Nasz w ogóle region jest oczywiście zainfekowany ryzykiem geopolitycznym, czyli ryzykiem wojny, mówiąc językiem ludzkim. Natomiast to, co się teraz dzieje, ma oczywiście uzasadnienie i wynika z zupełnie innej przesłanki, a tą inną przesłanką, widać ją na następnym wykresie, jest to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, czyli na euro-dolarze. Jeżeli euro-dolar spada, w takiej sytuacji złoty ma tendencję do osłabiania i oczywiście wszystkie inne waluty regionu także. Kiedy jednak amerykański dolar się osłabia, to w takiej sytuacji automatycznie pojawia się popyt na złotego i popyt na węgierskiego forinta, czeską koronę i wszystkie te inne rynki, które wcześniej były wyprzedawane. Wniosek jest taki, że złoty umacnia się albo osłabia w rytm tego, jakie są globalne przepływy na amerykańskim dolarze i to właśnie od amerykańskiego dolara zależy, czy złoty umacniać się będzie na dłużej. Jeżeli amerykański dolar na euro-dolarze trwale wróci nad poziom parytetu i będzie kontynuował tendencję wzrostową, będziemy świadkami jakiejś większej wzrostowej korekty, to oczywiście w takiej sytuacji złoty będzie się umacniał i bez względu na to, co powie Rada Polityki Pieniężnej, gdzie będą stopy procentowe, czy będzie jakaś nagonka medialna na fundusze europejskie, czy też nie, jakieś inne wypowiedzi, które będą miały, to nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Wpływ na złotego jest przede wszystkim przez euro-dolara, czyli amerykańskiego dolara, daje mu około 80% wagi w tendencji na złotym. Kolejna waga, około 15%, to są czynniki związane z geopolityką, czyli to ryzyko wojny i oczywiście
Jakiś skromny procencik to są czynniki lokalne, ale jak widzimy, one nie mają praktycznie żadnego znaczenia. No chyba, żeby zobaczyć, co się teraz dzieje na tym randzie południowoafrykańskim. No ale tu jakieś są lokalne specyfiki, do których ja nie dotarłem, które powodują, że właśnie taka jest rozbieżność teraz tego randa w ostatnich dniach. Ale generalna tendencja tam i też jest ku temu, żeby aprecjacja była obserwowana. Wniosek jest taki jeszcze raz, że jeżeli amerykański dolar będzie się umacniał, złoty będzie tracił bez względu na polską politykę i w sytuacji, kiedy europejski dolar, czyli euro-dolar pójdzie w górę, czyli amerykański dolar będzie się osłabiał, złoty będzie się umacniał i bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, jaka będzie polityka, wypowiedzi bankierów centralnych, nagonki medialne, inne wydarzenia, nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Liczy się przede wszystkim globalny przepływ do amerykańskiego dolara, bądź też od amerykańskiego dolara, który także jest generowany przez ryzyko geopolityczne, więc naprawdę te czynniki są teraz najważniejsze i oczywiście bardzo duże. Dlaczego złoty jest teraz atrakcyjny i może się umacniać w długim terminie? Na następnym wykresie widzimy to jak na dłoni, ponieważ roczne punkty swapowe na euro-złotym są już bardzo blisko 4000 punktów. To jest naprawdę atrakcyjność złotego jako waluty jest tak duża, że moim zdaniem każda większa tendencja wzrostowa na euro-dolarze, czyli osłabienie amerykańskiego dolara, wywoła gigantyczną falę napływu tutaj kapitału, który będzie szukał stopy zwrotu, a tutaj punkty swapowe na takich poziomach 8% w skali rocznej, no naprawdę jest coś, co jest coś, co jest fenomenalnego i bardzo trudno osiągalnego teraz, więc moim zdaniem tutaj z punktu widzenia także fundamentalnego będziemy świadkami dodatkowej presji na to, żeby ten złoty zaczął się umacniać. No i oczywiście, kiedy zobaczymy długoterminowe wykresy euro złotego i dolar złotego, widzimy, że te ostatnie umocnienie wbija nas znowu do wnętrza wieloletnich kanałów wzrostowych na dolar i na euro złotym. Jeżeli więc przeniesiemy te sygnały nie tylko na dzisiejszą sesję w Londynie i w Nowym Jorku, ale przede wszystkim na zakończenie tworzonej teraz świecy tygodniowej, a w poniedziałek na wykres miesięczny, to oczywiście znaczenie sygnału będzie jeszcze większe i to pozwoli nam jeszcze bardziej optymistycznie patrzeć na rozwój sytuacji na złotym. I więc odpowiedź wtedy na pytanie, czy złoty umacnia się na dłużej, będzie obarczona większym prawdopodobieństwem realizacji, jeżeli te scenariusze się zmaterializują, czyli że do końca poniedziałku utrzymamy się poniżej poziomu 4,80 na euro złotym i na dolar złotym. Im niżej oczywiście, tym lepiej, tym większa będzie świadomość rynku, że tendencja, że trendy się odwracają, że teraz aprecjacja krajowej waluty trwa i w takiej sytuacji inne części polskiego rynku finansowego, czyli polskie obligacje, będą jeszcze bardziej atrakcyjne. W tym wypadku jesteśmy dzisiaj poniżej poziomu 8% na rentowności i te rentowności powinny dalej spadać. Widać na ETF-ie na polską krzywą dochodowości, że on jest kupowany, więc gra na podwójne dno także ma miejsce. No i oczywiście warszawska giełda papierów wartościowych. Jeżeli równolegle indeksy giełdowe na świecie będą rosnąć, to warszawska giełda papierów wartościowych ma potencjał ku temu, żeby wygenerować większe wzrostowe odbicie, a już teraz w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy nad linią szyi miesięcznej formacji, podwójne dno i jeżeli ona zostanie utrzymana, to perspektywa wzrostu o następne 100 punktów będzie bardzo realna, będzie scenariuszem bazowym i prawdopodobnie jeszcze wyższe poziomy będą wtedy do obserwacji w perspektywie do końca tego roku. Odsyłam do porannego wpisu dotyczącego tego, czy rajd Świętego Mikołaja zaczyna się już teraz w październiku i moim zdaniem tak to już jest, ale co do Wall Street, z wnioskami dotyczącymi Wall Street zajmę się troszeczkę później. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, co się dzieje z przyszłymi polskimi stopami procentowymi. Bierzemy oczywiście WIBOR, frasy te najkrótsze i widzimy, że jednak rynek nie prognozuje podwyżki nawet o 25 punktów bazowych za parę dni podczas listopadowego spotkania RPP i widzimy jednak, że te podwyżki są wyceniane w perspektywie do letnich wakacji 2023 roku i być może nawet 3 podwyżki o 25 punktów bazowych będą miały miejsce. Tak, rynek to teraz wycenia, no ale oczywiście wszystko może się to zmienić, ponieważ będzie w listopadzie najważniejsza ta projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego. Ona bardzo wiele nam wtedy powie. I jeszcze raz odpowiadając na pytanie, czy grozi Polsce jakieś bankructwo, oczywiście odpowiedź jest zdecydowanie negatywna.
kiedy zobaczyć, jak rynek wycenia ubezpieczenia na wypadek bankructwa naszego kraju, czyli CDS-y, Credit Default Swapy, to widzimy, że one na przestrzeni ostatnich dni spadają i najważniejszy wniosek jest taki, że są one na poziomach 2-3-krotnie niższych niż to miało miejsce 10 lat temu, więc ryzyko bankructwa Polski jest niższe o 2-3 razy niż miało to miejsce 10 lat temu. Takie są wnioski płynące z rynku międzynarodowego, który na bieżąco wycenia prawdopodobieństwa tego typu jak niewypłacalność danego kraju. CDS-y są najlepszym tego miernikiem i widzimy jak na dłoni, że ryzyko bankructwa kraju nie uwzględnia rynek, nie wycenia, nie ma czegoś takiego, co by było teraz takim zwiastunem, że niepokoje związane z wypłacalnością Polski się pojawiają. Absolutnie tego nie widać, nie ma tego w grze, nie widać tego w rynku i takie tezy są tylko i wyłącznie publicystycznymi spekulacjami ludzi, którzy chcą wywołać tutaj niepokoje społeczne. No i teraz przejdźmy do rynku właśnie tego międzynarodowego. Zaczynamy oczywiście od amerykańskiego dolara, który, jak widzimy tutaj na indeksie, jest powiązany z zachowaniem rentowności 5-letnich obligacji amerykańskich. Wniosek jest taki, że jeżeli rentowności pójdą w dół, to amerykański dolar się także będzie osłabiał. Euro-dolar w momencie tworzenia tego wpisu jest nad parytetem. Widzimy, że jest to pierwsze takie wydarzenie od ponad miesiąca. Euro-dolar w ostatnich godzinach przebija linię trendu spadkowego, którą można nazwać linią trendu spadkowego, wojenną linią trendu spadkowego. To jest dobra informacja, ponieważ wygląda na to, że tendencja odwracania trendu na euro-dolarze może mieć miejsce. Kiedy dostawimy do tej linii trendu spadkowego bliźniaczą linię równoległą, powstaje kanał spadkowy, z którego widocznie także rynek ma ochotę się wybić, co dawałoby podstawy, by wierzyć w jakąś większą wzrostową korektę na tej głównej parze świata. Jutro mamy oczywiście ECB, ale zanim oczywiście będziemy mówić o ECB, warto jeszcze zwrócić uwagę, że każdy powrót nad parytet oznacza także wbicie się do wnętrza kilkuletniego kanału spadkowego. To także będzie zachęcało do tego, żeby wieścić większe wzrostowe odbicie. I oczywiście pamiętamy, że jutro mamy ECB. Zmienność tutaj implikowana na rynku opcyjnym sygnalizuje, że należy się spodziewać takiej aktywności jak teraz. Nic nowego, nic więcej ani nic mniej. Więc bądźmy gotowi na około figurowy ruch jutro po tych wszystkich informacjach, które się pojawią po godzinie 14:15. Amerykański dolar, rentowności to także dolar do jena. Widzimy tutaj tendencję spadkową. W tym wypadku wsparcia w okolicach 146 może być wkrótce testowane. Same amerykańskie obligacje zbliżają się do poziomu 4% na rentowności. Ten poziom moim zdaniem jest teraz bardzo istotny, bo gdyby się okazało, że rentowności wracają poniżej, to byłoby to kolejne paliwo do tego, żeby indeksy giełdowe poszły w górę. Natomiast wzrost rentowności całej amerykańskiej krzywej dochodowości zwiększa koszty obsługi długu amerykańskiego budżetu i w tym wypadku widzimy, że te koszty są na rekordowych poziomach 650 miliardów dolarów w skali rocznej, czyli między innymi, gdyby to porównywać, to mamy do czynienia, że odsetki od całego długu kosztują Amerykanów tyle, co roczne PKB naszego kraju. Mniej więcej takie są te proporcje. Co jest bardzo istotne i ważne, Bitcoin jako kryptowaluta zaczyna potwierdzać presję na ryzyko, także tutaj powstaje formacja podwójne dno. Jeżeli dzisiaj zakończymy nad poziomem 20,5 tysiąca dolarów, to oczywiście sygnały będą wspierały popyt na ryzyko, czyli indeksy giełdowe powinny kontynuować tendencję wzrostową. Dzisiaj zadaniem byków jest utrzymaniem nad poziomem 3820 punktów na S&P i oczywiście im wyżej zamkniemy dzień, tym lepiej. DAX potwierdza tendencję wzrostową. Prawdopodobnie uda się już trwale usadowić nad poziomem 13 tysięcy punktów, to jest dobra informacja. Natomiast z ciekawostek widzimy, że mamy rekordowo nisko wyceniony bank Credit Suisse w porównaniu ze swoimi konkurentami z branży finansowej. Ten wskaźnik Price to Book Value, czyli cena do wartości księgowej, sygnalizuje, że bank jest naprawdę bardzo, ale to bardzo tani. Wyceny giełdowe wskaźnikiem cena do zysku, tym liczonym w przyszłość dla giełdy w Hongkongu, pokazują, że także mamy najniższe wyceny od 14 lat od kryzysu finansowego lat 2008-2009. To jest także ciekawostka pokazująca, jakie są słabe teraz chińskie
akcje. No i co jest także ciekawe, coś interesującego dzieje się i niepokojącego w Azji, ponieważ CDS-y, właśnie te same instrumenty, które mierzą prawdopodobieństwo bankructwa, sygnalizują, że gdyby wyłączyć z tych danych Japonię, to są one na poziomach najwyższych od 2011 roku, czyli zaczynają wyceniać pewnego rodzaju kryzys, który może się tutaj narodzić w Azji Południowo-Wschodniej zwłaszcza. No i jestem też bardzo ciekawy, co się dalej będzie działo, czy czasem rynek nie wycenia jakiegoś konfliktu zbrojnego o Tajwan, w takim wypadku rysując ten wykres, który pokazuje te właśnie zabezpieczenia, ubezpieczenia na poziomach najdroższych od 2011 roku. Z ciekawostek kolejnych wyniki funduszy hedgingowych w tym roku. I widzimy, że zbiorczo fundusze hedgingowe mają stratę około 5% od samego początku tego roku, ale gdy zobaczymy, jakie mają wyniki obligacje w tym roku, czyli minus około 22%, rynek akcji, czyli około minus 24%, to widzimy, że generalnie hedge fundy biją rynek, zachowują się lepiej tak względem obligacji, jak i rynków akcyjnych. No i to jest coś, taka ciekawostka, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę. I na koniec rynek surowcowy. Jeżeli mamy osłabienie amerykańskiego dolara i spadki rentowności, to oczywiście złoto ma tendencję ku wzrostom i to właśnie obserwujemy i być może znowu będziemy wkrótce walczyć o linię szyi dwuletniej formacji szczytowej, którą widzimy na wykresie. Poziom $1680 prawdopodobnie będzie w grze. No i oczywiście co dalej na złocie, wszystko zależy od tych dwóch czynników, czyli amerykańskiego dolara i rentowności. Popyt na ryzyko może być wkrótce wzmacniany poprzez zachowanie ceny miedzi, która zaczyna naruszać linię trendu spadkowego. I jeżeli dowieziemy wybicie nad tą linię do końca dzisiejszego dnia, to oczywiście popyt na ryzyko powinien się cieszyć i widzimy także wzrosty ceny ropy naftowej. To także moim zdaniem sprzyja popytowi na ryzyko, który sygnalizuje w taki sposób, że nie boi się spadku globalnego popytu i globalnej recesji, ale oczywiście wszystko może się wydarzyć. Także czy złoty umacnia się na dłużej, czy przed nami perspektywa umocnienia krajowej waluty? Mam nadzieję, że wyjaśniłem, jakie jest główne powiązanie na rynku złotego, od czego zależy siła albo słabość naszej krajowej waluty. No i na bieżąco będziemy weryfikować tą tezę, którą przedstawiłem na początku tego wpisu. A jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to oczywiście pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie. Zachęcam do tego, żeby kliknąć i się zaznajomić, ponieważ oczywiście jutro najważniejsza jest decyzja ECB, więc pytanie jest takie, czy ECB uratuje euro. Zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Dla przypomnienia na dole link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.